Podczas hossy, kiedy cały rynek rośnie, bardzo łatwo uwierzyć, że mamy wysoką tolerancję na ryzyko. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy przychodzi pierwsza prawdziwa korekta, gdy doświadczamy 40% obsunięć kapitału. Nagle okazuje się, że teoria inwestowania była dużo łatwiejsza niż praktyka. Skąd jednak wiedzieć, że Twój portfel jest zbyt ryzykowny? W tym odcinku pokażę Ci 5 konkretnych sygnałów o tym świadczących i strategię, jak wyjść z tej sytuacji. Prośba o suby i lajki, które pomagają w rozwoju mojego bloga i tego kanału. Mamy za sobą kilka bardzo dobrych lat na rynkach. Boom AI, mocne wzrosty w USA, entuzjazm wokół technologii. Dla wielu inwestorów portfele wyglądają dziś lepiej niż kiedykolwiek. I właśnie dlatego warto na chwilę się zatrzymać. Po latach rynku byka inwestorzy często nie zauważają, jak bardzo przesunęli granice ryzyka. Nie zawsze przez jedną złą decyzję, tylko przez dziesiątki małych kroków w stronę większej ekspozycji na ryzykowne walory. Wyceny wielu spółek technologicznych są ekstremalnie wysokie, niepewność geopolityczna nie zniknęła, a pytania o inflację i stopy procentowe wracają regularnie. Nie twierdzę, że za chwilę możemy spodziewać się krachu, ale w wielu przypadkach portfel, który wydawał się rozsądny przy 20 tysiącach złotych, może przestać takim być, gdy inwestycje zaliczyły mocne wzrosty. Skala zmienia wszystko. Pierwszy sygnał to nadmierna koncentracja, gdy jedno aktywo zaczyna rządzić całym portfelem. Dzieje się to na dwa sposoby. Pierwszy to drift, sytuacja, gdy aktywo bardzo mocno urosło i jego udział w portfelu zrobił się znaczący, bez żadnej świadomej decyzji z Twojej strony. Weźmy prosty przykład. Załóżmy, że mamy portfel o wartości 20 tysięcy złotych. 3 lata temu inwestujesz 3000 złotych w ETF na sztuczną inteligencję od X-Trackers. Stanowi to 14% wszystkich Twoich inwestycji. Ten ETF w tym czasie urósł o 150%, a zatem jego wartość zwiększa się do 7300 zł. I nagle okazuje się, że udział spółek technologicznych rośnie do 30%. To pokazuje, jak silny trend potrafi przejąć strukturę portfela, nawet bez dokładania nowych środków. Koncentracja kapitału może mieć również inne oblicze, o wiele bardziej ryzykowne. To sytuacja, gdy pozycja od samego początku była nieproporcjonalna w stosunku do całego portfela. Sam przez to przechodziłem. Kilka lat temu zainwestowałem 100 tysięcy złotych w Scope Fluidics, polską spółkę biotechnologiczną. Inwestycja ostatecznie przyniosła mi 46 tysięcy złotych zysku z samej dywidendy, ale ryzyko było asymetryczne od dnia zakupu. Gdyby nie doszło do komercjalizacji produktu firmy, mógłbym stracić większość kapitału. Moja ekspozycja na tę firmę była po prostu za duża jak na poziom niepewności, który niosła. Jeżeli jedna pozycja zaczyna odpowiadać za 30-40% portfela, przestajesz być inwestorem, zaczynasz zmierzać w stronę spekulacji. Jak ograniczyć to ryzyko? Ustal z góry maksymalny udział pojedynczej pozycji w portfelu, np. 10 lub 15%, i trzymaj się tej zasady niezależnie od tego, jak bardzo jesteś przekonany do danego aktywa. A jeśli pozycja urosła powyżej tego limitu, rozważ częściową realizację zysków i rebalancing. Przykład. Analizowany ETF na AI, który urósł z 14% do 30% portfela. Nie musisz sprzedawać całości. Wystarczy zredukować fundusz poniżej 20% i przesunąć nadwyżkę w inne klasy aktywów. Portfel wraca do zamierzonej struktury, a ty nie pozbywasz się walorów, w który wierzysz. Drugi sygnał o zbyt ryzykownym portfelu jest zdradliwy, bo może sprawiać wrażenie, że wszystko jest w porządku. Masz kilka różnych produktów, kilka różnych nazw i czujesz się zabezpieczony. Tyle, że dywersyfikacja to nie liczba pozycji, to korelacja między nimi, czyli to, jak zachowują się względem siebie, gdy rynek spada. Wyobraź sobie inwestora, który ma w portfelu fundusze technologiczne, takie jak iShares Global Tech, Invesco Nasdaq 100, a do tego ETF-y na AI i półprzewodniki. 4 produkty, 4 różne nazwy, ale jeśli dokładnie zanalizujesz największe pozycje w każdym z nich, to szybko można dojść do wniosku, że zawierają dokładnie te same firmy. W kryzysie wszystkie te ETF-y są narażone na podobne spadki, bo obstawiają ten sam sektor i te same spółki. Bardzo podobna pułapka czeka przy pozornej dywersyfikacji geograficznej. W przypadku ETF-ów globalnych, takich jak Vanguard All World, S&P 500 czy MSCI World, warto zajrzeć za fasadę. W teorii brzmią wystarczająco różnorodnie. Kupujesz przecież fundusz globalny, amerykański oraz na rynki rozwinięte. Ale po bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że masz 3 wersje tego samego zakładu na amerykański rynek akcji, tylko w różnych opakowaniach. Prawdziwa dywersyfikacja to aktywa, które zachowują się inaczej, gdy rynek spada, np. akcje i obligacje lub złoto. Różne klasy aktywów dają lepszą gwarancję niższej zmienności portfela. Jak to sprawdzić w praktyce? Wejdź na stronę justetf.com
i porównaj korelacje między ETF-ami, które posiadasz. Korelacja 1 oznacza, że dwa aktywa poruszają się identycznie, a 0, że są od siebie niezależne. Jeśli większość par w Twoim portfelu ma korelację powyżej 0,85, Twoja dywersyfikacja jest głównie na papierze. W kryzysie z 2022 roku, gdy rynek akcji globalnie spadł o ponad 20%, większość ETF-ów technologicznych straciła 30%. Dywersyfikacja sektorowa praktycznie nie zadziałała. Zadziałały obligacje i złoto, bo miały niską korelację z akcjami. Większość inwestorów wie dokładnie, co zrobi, gdy portfel urośnie. Niewielu wie, co zrobi, gdy spadnie o 30%. Zadaj sobie dziś 3 pytania. Przy jakich spadkach na rynkach kapitałowych zaczynasz dokupywać ETF-y lub akcje spółek? Kiedy redukujesz ryzyko? Co robisz, jeśli rynek spada przez 18 miesięcy bez odbicia? Jeśli odpowiedź na każde z nich brzmi „będę trzymał i czekał”, to nie jest plan, to nadzieja. Jednym z rozwiązań, które sprawdza się w praktyce, jest prowadzenie kilku osobnych portfeli z jasno określoną rolą. Sam tak robię. Mam portfel długoterminowy na emeryturę. W nim trzymam ETF globalny, duże spółki dywidendowe i od niedawna kruszce jako element defensywny. To portfel, który ma przetrwać każdy kryzys i pracować przez kolejne 25 lat. Dokonuję w nim zmian rzadko i bardzo spokojnie. Drugi portfel z kolei to portfel ofensywny, z większą zmiennością i wyższym ryzykiem. Główną pozycją jest tam Nvidia. Wiem, że te inwestycje mogą spaść o kilkadziesiąt procent i jestem na to przygotowany, bo nie będzie to miało wpływu na resztę moich finansów. Gdy portfele mają oddzielne role, decyzje w kryzysie stają się prostsze. Wiesz, którego nie ruszasz niezależnie od sytuacji i w którym możesz pozwolić sobie na większe wahania. Nie musisz podejmować trudnych decyzji pod presją emocji, bo zasady ustaliłeś wcześniej, przy spokojnej głowie. Daniel Kahneman, laureat Nagrody Nobla z ekonomii behawioralnej, przez lata badał, jak ludzie podejmują decyzje finansowe pod presją. Jeden z jego wniosków jest prosty i brutalny. Ból straty jest psychologicznie 2 razy silniejszy niż przyjemność równoważnego zysku. Innymi słowy, strata 10 000 złotych boli nas bardziej niż cieszy zysk 20 000. To ma ogromne znaczenie dla horyzontu inwestycyjnego. Wyobraź sobie 2 osoby, które w 2021 roku zainwestowały po 100 000 złotych w globalny ETF akcyjny. Pierwsza inwestuje z myślą o emeryturze za 25 lat. Gdy w 2022 roku portfel zalicza spadek o 20%, nie jest to komfortowa sytuacja, ale inwestor wie, że ma czas na odrobienie strat. Druga osoba planowała kupić mieszkanie i potrzebowała tego kapitału na wkład własny właśnie w momencie kryzysu. Inwestor ten stracił 20 000 złotych, nie dlatego, że zrobił zły wybór inwestycyjny, tylko dlatego, że miał zły horyzont przy tym poziomie ryzyka. Jak sobie poradzić z tym problemem? Zasada jest prosta. Pieniądze potrzebne w ciągu 3 do 5 lat nie powinny być lokowane w akcjach. Wybierz lokaty, obligacje skarbowe lub konto oszczędnościowe. Cokolwiek, co nie straci 30% wartości, gdy będziesz potrzebował wypłaty. Krótki horyzont i wysokie ryzyko to przepis na sprzedaż w najgorszym możliwym momencie. Psychologia inwestowania to temat, o którym mówi się za mało, bo większość poradników inwestycyjnych skupia się na tym, co kupić, a nie na tym, co dzieje się w głowie inwestora, gdy rynek wchodzi w lot koszący. Gdy kręcisz się w nocy i nie możesz zasnąć, bo myślisz o inwestycjach, a w ciągu dnia kompulsywnie sprawdzasz notowania na rynkach, nie jest to dobry znak. Gdy każda zła wiadomość o Fed, wojnie handlowej, wynikach spółki wywołuje w tobie napięcie, a żołądek się ściska na samą myśl o spadku portfela o 10%, oznacza to, że twoja strategia jest niedopasowana do twojej psychiki. To nie jest problem rynku. To sygnał, że poziom ryzyka w portfelu przekracza twój rzeczywisty próg tolerancji. Nie ten deklarowany w ankiecie u brokera, tylko ten, który wychodzi dopiero pod presją. Najlepszy portfel wbrew pozorom nie oznacza najwyższej stopy zwrotu. Najlepszy portfel to taki, którego nie sprzedajesz w panice. Bo jeden zły ruch w złym momencie potrafi zniszczyć lata cierpliwego inwestowania. Jeśli korekta o 20% niszczy twój spokój psychiczny, zmień portfel, nie swoje nerwy. Dalbar Institute od lat bada rzeczywiste stopy zwrotu inwestorów detalicznych w porównaniu do indeksów. Wynik jest zawsze ten sam. Przeciętny inwestor zarabia znacznie mniej niż rynek. Nie dlatego, że źle dobiera aktywa, ale dlatego, że sprzedaje w panice i kupuje w euforii. Emocje są najdroższym kosztem inwestowania. W inwestowaniu wygrywa nie ten, kto zarobi najwięcej w jednym roku. Wygrywa ten, kto pozostanie na rynku przez 20-30 lat i nie będzie popełniał dużych błędów pod wpływem emocji. Przejrzyj dziś swój portfel pod kątem tych 5 sygnałów. Jeśli rozpoznajesz jeden, nic strasznego.
Jeśli 2 lub 3, prawdopodobnie warto coś zmienić, zanim rynek zrobi to za ciebie. Napisz w komentarzu, który z tych sygnałów najbardziej pasuje do twojego portfela. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.